Witamy Was bardzo serdecznie. Kolejne praktyczne zajęcia na polu. To, co zawsze Wam obiecamy. Jest ta część teoretyczna, jest ta poznanie produktów, ale chcemy, żebyście zawsze widzieli, jak jest w praniu. Jest ze mną mój przyjaciel Tomek Jakubiak. Witam Ciebie, Tomku. Produkt specjalista od Gaspardo rozsiewaczy. Testujemy najprostszy model. Zgadza się, Tomku? Tak, dzisiaj testujemy tutaj model Gaspardo Zeno. Popularnie mówimy na niego Zenek. Bez żadnych dalszych skojarzeń, żeby była sprawa jasna, bo tutaj nikogo nie dyskryminujemy. No, ale jest to Zeno. Jak widać, pracuje. Nawóz, bardzo ważna rzecz, nie? Zwróćcie uwagę. Nawet jak go zgniatam, nie ma tendencji do pylenia. Dodajmy, że to jest wapno granulowane. To jest wapno granulowane i to jest o tyle, ten pył, który jest, no to jest po prostu taki jak konfekcyjny, on jest razem w opakowaniu i zresztą to widać na polu, jak to pyli się, ale to jest ta część, frakcja, która zawsze w worku się znajduje. Tak jest. Same same granule naprawdę są stabilne. Są stabilne, co prawda mają różny rozmiar, bo są bardzo duże, bardzo małe, Tak. średnie też, także mamy tutaj powiedzmy wszystkiego po trochu. Ale nie, my mamy już pewne doświadczenie, bo już żeśmy kiedyś próbowali kwestię wapna granulowanego i tam było trochę gorzej, bo tam Wtedy się rozwalało to wapno. rozwalało się wapno i To było wtedy związane z prędkością obrotową tarcz rozsiewających. dokładnie. Tu żeśmy przećwiczyli też właśnie, bo to jest pewna granica, 21 metrów. Tak. Ten rozsiewacz to jest, on może teoretycznie 24 przy zmianie łopatek, zgadza się? Tutaj ten model, który mamy fizycznie przed nami, on ma maksymalną szerokość roboczą 21 metrów. Gdybyśmy zmienili łopatki na dłuższe, wtedy możemy osiągnąć 24 metry. I też taka uwaga była poza kadrem, że przy tej wielkości pola, długości właściwie pola, bo to tak trzeba powiedzieć, technicznie byłoby lepiej, gdyby była jeszcze nadstawka. No przydałaby się nadstawka, bo wtedy dwa big bagi, jak wsypiemy tutaj tego granulatu, to nam nigdzie nie wylatuje, jakoś nie przelatuje, nie ma tendencji takiej do opuszczania zbiornika. Bo tu są w sensie możliwego doposażenia. Tak, tutaj możemy nadstawkę taką dodatkowe 600 litrów, 2 razy, czyli ponad 2 tony możemy tutaj tego nawozu tak naprawdę. Czyli ponad 2 tony może być wtedy. Tak, tutaj to ładowość już jest prawie bardzo do 3 ciekawa ton, także damy radę. pojemność. Plandeka też jest możliwa. Jest możliwa w opcjonalnym wyposażeniu. Jedna rzecz, która mnie interesuje, bo tak zwróćmy uwagę, regulacja, bo to jest zawsze tak zwane pytanie użytkowe, co z tym fantem zrobić, jak to jest regulowalne. Tomku? Regulacja jest bardzo prosta. Tutaj mamy regulację szczeliny, czyli otworu wysypowego na daną tarczę. Nam akurat tabela pokazała, że mamy ustawić na 2,8, jeżeli chcemy na 21 metrów przy prędkości 10 km na godzinę siać około 400 kg na hektar. O, to jest dosyć proste. Natomiast mamy też skalę poniżej. Ta skala ma tutaj takie oznaczenia od 0 do -2 i potem do +2. To służy do tego, żeby sobie zwiększyć szerokość roboczą lub troszeczkę zmniejszyć poprzez regulację miejsca spadania tego granulatu względem środka. Czyli to jest takie trochę jak gdyby hybrydowe rozwiązanie. Takie hybrydowe, z jednej strony mamy szerokość otwarcia, czyli mamy zagwarantowaną ilość, która będzie napływała na tarczę, a korektę, bo to jest dosyć sprytne rozwiązanie, miejsce padania nawozu. Tak, po to, żeby na przykład za samym ciągnikiem nie było zbyt dużo nawozu, a na skrajach nie był niedosiany, no to wolimy sobie to doregulować. Przyznaję się bez bicia, że to mi się rozwiązanie podoba. Nie, że jestem zafascynowany zawsze czymś, co jest nowe, ale jest to dosyć praktyczne. Regulacje łopatek, one historycznie miały, bo się długość zmieniało, były takie tak zwane teleskopowe, zmieniało się kąt ich pracy. No jest to zawsze skomplikowane, nie? Bo ręcznie to trzeba zrobić, tam trzeba sięgnąć, tak jak mamy wapno, no bez rękawic, no to ręce mogą dokładnie być tak, a już ostatnio żeśmy byli w paru filmach, żeśmy rozmawiali, że ta jednak pieczołowitość ustawienia maszyny no jest mega istotna. Tak. No, Pielniki obnażają w ogóle to, co ostatnio żeśmy byli i pokazywaliśmy, ale tu też przy rozsiewaniu nawozów, no bo one jednak kosztują.
No nawóz kosztuje, no wiemy Nie. ile też podrożał w ostatnich powiedzmy miesiącach, tak. latach. Dokładnie, tak. To jest ogromne wartości przyrostu tej ceny. Także zależy nam na tym, żeby też wysiewać odpowiednią dawkę w odpowiednim Tak, miejscu. dokładnie tak. Tu jest też trochę nietypowa sytuacja, ponieważ no, stan rozwoju tego pola pszenicy, no to już jest taka dyskusja akademicka, czy w tym fazie wzrostu rozsiewać, choć wapno samo w sobie w tej postaci jest mocno neutralne i to krzywdy na polu na pewno nie zrobi. Niemniej jednak zawsze pogłówne nawożenie, szczególnie kiedy ten stan uprawy jest tak wysoki, jest trudniejsze, bo to trzeba jednak i wyżej mieć rozsiewacz ustawiony, troszeczkę trzeba go wtedy przechylić, żeby ta płaszczyzna opadania, ten Tak, tor żeby lotu, była inna trajektoria tego. trajektoria, właśnie to są takie drobne nieraz szczegóły, które oczywiście wy jako doświadczeni rolnicy doskonale o tym wiecie, ale ta cenna uwaga na pewno pomoże wykonać zabieg prawidłowo. Ja mam jeszcze do Ciebie pytanie. Z punktu widzenia, bo w naszej ofercie był rozsiewacz z szulki. Też był DX20, bo to jest mniej więcej taki To sam jest taki mniej poziom. więcej odpowiednik, bym Odpowiednik. powiedział, takiej maszyny. Z tym, że ten może szerzej siać, nie? DX20 tam był ograniczony szerokością roboczą do 18 metrów. Tak. Tu już mamy 21 metrów z możliwością do 24. To wtedy wchodziliśmy w DX20+. Tak jest. I to już była wyższa klasa, tam były różnice w osłonach, Tak w tarczach rozsiewających. Tak jest. Tu de facto zmieniamy tylko, Tutaj zmieniamy tylko łopatki wysiewające. to jest bardzo wygodne. Bardzo wygodne, Poza niedrogie. tym niedrogie, no bo tam przemiana to kosztowała, szła już w kwotach powyżej 10 nawet tysięcy złotych i to był problem. Jak oceniasz to, że rozsiewacz już w standardzie ma kółka? No To jest bardzo, niby nic, to jest ale bardzo fajna rzecz. Szczerze mówiąc, ja byłem nawet zaskoczony, że te kółka się pojawiają, bo no, one służą przede wszystkim do tego, żeby przetoczyć maszynę pod jakąś wiatę, do hali garażowej, czy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie ochroniony przed warunkami atmosferycznymi i zwykle to było zasutą dopłatą. no niektórzy... Tutaj mamy to w standardzie, tak? Ja jestem mile zaskoczony. Tak, bo niektórzy później kombinowali, że skoro to tyle kosztuje, to ja sobie pojadę do wiadomych sklepów budowlanych, wezmę sobie jakieś kółko. Mieliśmy taki jeden przypadek, że I te kółka się połamały. pogięły, połamały. Tu jednak, mimo że to jest nieduży rozsiewacz, to jest bardzo solidnie wykonane te Tak, kółko. bardzo fajna rzecz. Ale też te kółka mają jeszcze jedną dodatkową rzecz, powiem Ci Tomek, bo ja pamiętam z innych rozsiewaczy, kiedy one były położone na posadce, to niejednokrotnie w zależności od ciągnika były tak nisko, że był kłopot ją chwycić na trzypunktowy układ zawieszenia. Tak, one troszeczkę poprawiają to, bo możemy sobie tymi ramionami dolnymi niżej zejść Tak i łatwiej jest. go podhaczyć. Podhaczyć, a No tak, to jak on był oczywiście niżej, ładujemy, bo one są tylko do przetaczania tak naprawdę, nie? Zgadza Nie się. powinniśmy oczywiście przetaczać ich z pełnym zbiornikiem nawozu. Tak, to nie jest najlepszy pomysł, bo to też trzeba zawsze pamiętać, że to są kółka takie, można powiedzieć, spoczynkowe. Tak, Czyli spoczynkowo przetoczone. kiedy maszyna jest odstawiana pod wiatę, do części, który ma tam później przezimować swoje tego i wtedy można sobie wtoczyć. To jest bardzo dobrze organizacyjnie moim zdaniem, ponieważ nie trzeba traktować, że musi być miejsce na dojazd ciągnika, tylko mogę sobie wytoczyć z magazynu nawet z jakiegoś narożnika. Powierzchnia magazynowa zostaje, czy tam powiedzmy pod wiatą i to jest bardzo wygodne. Ja jeszcze też bym zwrócił jedną uwagę, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Tomek, dużo elementów ze stali nierdzewnej. Dużo elementów ze stali nierdzewnej, sypy. Nie powiedzieliśmy o tym, ale tu jest bardzo fajne takie denko sypowe. Ono jest z 3 otworami i ono wibruje. Ono jest poruszane przez mimośród tutaj i sprawia, że to denko nasze całe wibruje w taki sposób, że nawóz nie lepi się ze sobą. Nie zawiesza się. Nie zawiesza się. On po prostu jest w ruchu i lepiej jest dozowany, lepiej przepustowość tutaj zadziała, żeby dostawał się na tarczę rozsiewającą. Bardzo fajna rzecz. To faktycznie... A elementy ze stali nierdzewnej, tak jak mówisz, no, sprawiają, że maszyna jest bardziej trwała, ona więcej wytrzyma. No jednak nawóz jest żrący. Tak jest, ale też pamiętajcie jedną rzecz, dobre jego umycie, ja proponuję te środki, które są do płukania opryskiwaczy, bo one zawierają też takie powiedzmy konserwujące składniki. Tak. Przesuszony z sprężonym powietrzem to będzie już wtedy stan
idealny i warto o to zadbać, bo wtedy ta maszyna naprawdę odwdzięczy nam się wieloma latami eksploatacji. Zwłaszcza po wapnie, tak jak dzisiaj, no to aż się prosi, żeby po powrocie do Tak, gospodarstwa tak. Tutaj oczywiście naszego fantastycznego przyjaciela, u którego to robimy, już żeśmy poinstruowali, że jak najbardziej jak skończy to pole, to żeby właśnie te czynności, zabiegi pielęgnacyjne na maszynie jak najbardziej zrobił. Ale też to, co właśnie wspomniałeś, bo te rozwiązania, które są, odpowiadają za płynny przepływ nawozu. Za Bo przepustowość, tym bardziej jak Tak jest duża jest. granula lub są granule takie powiedzmy nierównomierne, to naprawdę się przydaje. dokładnie tak. No i nawóz nie ma tendencji do ubijania się po prostu. Tak, i to jest właśnie bardzo proste rozwiązanie. Drodzy moi, no teraz Ci nie Możemy podam przybić ręki, piątkę. możemy przybić piątkę. No, żegnamy się, spotykamy się na kolejnych filmach. Mamy nadzieję, że kolejne materiały będą równie ciekawe i one się Wam spodobają. Będą jakąś praktyczną informacją dla Was. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia.